Volkswagen Golf 8 ETSI z 2020 roku, zasilany doładowaną jednostką napędową z bezpośrednim wtryskiem i miękką hybrydą o oznaczeniu DFYA i pojemności 1500 cm3. Silnik spalinowy osiąga moc 150 koni mechanicznych przy 5000 obrotów na minutę i spory, bo sięgający 250 Nm moment obrotowy w zakresie od 1500 do 3500 obrotów. W połączeniu z przekładnią DSG pozwala na dynamiczną jazdę z niewielkimi prędkościami obrotowymi, a wspomaganie ruszenia za pomocą miękkiej hybrydy dodatkowo poprawia to odczucia. Silnik ten wyposażono w szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie spalania i maksymalne utrudnienie konwersji tego silnika na LPG. Pojawiły się wyłączane środkowe cylindry, ciśnienie paliwa sięgające 350 bar, zmienna geometria łopatek, turbiny i tym podobne. Oczywiście start and stop dopełnia obrazu wyzwania, przed jakim stanęliśmy, ale mamy już spore doświadczenie w tych silnikach. W tryb pracy na dwóch cylindrach wprowadzamy silnik, utrzymując go w cut-off przez około 2-3 sekundy, a następnie lekko dotykając pedału gazu. Siłowniki znajdujące się w głowicy na drugim i trzecim cylindrze za pomocą sterowanych pazurków przesuwają ruchomą tuleję w taki sposób, żeby zamiast krzywki wykorzystywać okrąg. Zawory pozostają zatem zamknięte, a uwięzione w cylindrze powietrze pracuje jak sprężyna gazowa. Trzeba więc tak dopasować strategie gazowe, aby nie podawać gazu na cylindry, które w danym momencie nie pracują. Wnętrze jest zdecydowanie dedykowane osobom młodym. Kolorowe ambienty i wszechobecne cyfrowe wyświetlacze, nafaszerowane wszelkimi informacjami o trybach pracy, włączonych asystentach, radarach i tym podobnych, zdecydowanie lepiej trafiają do pokolenia, które uczyło się jeździć w Need for Speed, a nie nocą maluchami na Karowej. Spalanie przy dynamicznej jeździe po mieście to około 8,5 litra na 100 km, więc mimo wszystko warto zoptymalizować koszty. Do konwersji silnika użyto sterownika Landi Renzo Omegas Direct DI60, tryskiwaczy Gears, reduktora LI10 Turbo. W celu ochrony wtryskiwaczy paliwowych, smarowanych zwykle i chłodzonych przepływającą przezeń benzyną, podczas jazdy na gazie jest także zużywana jej niewielka ilość, która jednak może wzrosnąć przy agresywnym stylu jazdy kierowcy. Aby rurki gazowe między wtryskiwaczami a kolektorem ssącym mogły być jak najkrótsze, zastosowano dwie listwy po dwa wtryskiwacze Gears. Krótka droga gazu jest niezwykle istotna podczas zmiany trybu zasilania z 2 na 4 cylindry. Sterownik Landi Renzo Omegas DI60 znalazł miejsce obok akumulatora, a reduktor LI10 Turbo, jak zwykle w grupie Volkswagen, został umieszczony przy podłużnicy po stronie pasażera. Nowy odstojnikowy filtr wraz z zespołem pomiaru ciśnienia zamontowano nieopodal zbiornika wyrównawczego. Jak widać, wszystkie elementy zamontowane są w komorze silnika za pomocą specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie wsporników. Rury wodne i gazowe są osłonięte przed przetarciem bądź przegrzaniem i pozycjonowane kajdankami. Przełącznik trybu pracy znalazł miejsce w konsoli centralnej, gdzie jest dobrze widoczny i słyszalny. Jako że nisza pod klapką wlewu paliwa jest obszerna, można było zamontować kompletny zawór tankowania z zamocowaną na stałe końcówką. Zbiornik 630×225 o pojemności 56 litrów zamontowano w miejscu koła zapasowego. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.